Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku na temat brzeszczotów do wyżynarek opowiadałem o najpopularniejszym sposobie kodowania różnych ich rodzajów, a w pierwszej części mówiłem, jak brzeszczot jest zbudowany i jak jego cechy wpływają na efekt pracy, w szczególności na szybkość i jakość cięcia. Dzisiaj pokażę, jak to wygląda w praktyce dla najpopularniejszych typów brzeszczotów na przykładzie sprzętu, który otrzymałem od Dedry. Kiedy 1,5 roku temu miałem okazję pracować wyżynarką Dedry, firma ta w swojej ofercie miała tylko 2 rodzaje brzeszczotów. Jeden do drewna, drugi do metalu. W zeszłym roku nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o sprzęt tej marki i do oferty trafiło kilkanaście typów ostrzy, z czego 10 dedykowanych do drewna. Z racji profilu mojego kanału, to właśnie na tych ostatnich się teraz skupię. Odpowiadają one jednym z najczęściej stosowanych rodzajów brzeszczotów. W niniejszym filmie, wykorzystując 18 mm laminowaną płytę wiórową, zademonstruję, jaka może być różnica w jakości cięcia. Oczywiście większość prezentowanych brzeszczotów nie jest dedykowana do takich zadań, ale w ten sposób najłatwiej będzie pokazać, jak bardzo poszczególne typy brzeszczotów wyrywają materiał wzdłuż krawędzi. Pokażę też, jak brzeszczoty dają sobie radę z cięciem sklejki liściastej o grubości 15 mm, a osprzęt dedykowany do cięcia pokrzywej sprawdzę, próbując w laminowanej płycie wiórowej wyciąć półkole o promieniu 2 cm. Pokażę też przykłady cięcia w drewnie. Prezentowane w tym materiale brzeszczoty podzieliłem na 3 grupy. Pierwsza to brzeszczoty wykonane ze stali wysokowęglowej o zębach szlifowanych, rozwartych i TPI równym 6. Mamy tutaj 3 warianty. Podstawowo o długości 100 mm do szybkiego cięcia po prostej, drugi z przewężonym ostrzem do szybkiego cięcia krzywoliniowego oraz trzeci długi 180 mm do szybkiego rozcinania grubych materiałów. Typ pierwszego brzeszczotu oznacza się zwykle jako T144D. Zęby szlifowane sprawiają, że powinien dobrze dawać sobie radę w drewnie. Jednak szlif rozwarty oraz duże, bo wynoszące około 4 mm odstępy między zębami sprawiają, że choć cięcie tym osprzętem powinno być szybkie, to jednak możemy spodziewać się zauważalnych wyrwań materiału wzdłuż krawędzi cięcia. Biorąc pod uwagę cechy, które wskazałem, zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednich filmach, taki brzeszczot znajduje swoje zastosowanie przy szybkim cięciu drewna miękkiego, płyt wiórowych czy sklejki o grubościach do 50 mm. Oczywiście wszystkich tych zależności nie trzeba pamiętać. Producent zadbał, aby na opakowaniu znajdowała się stosowna informacja o potencjalnych zastosowaniach każdego z brzeszczotów. Jak widać, zgodnie z tym, co powiedziałem, brzeszczot ten niestety nie pozostawia czystych krawędzi cięcia, ale też tego od niego nie oczekujemy. Oczywiście nie jest to sprzęt do cięcia pokrzywej, a tym bardziej po łuku o małym promieniu, jednak aby mieć odniesienie do późniejszych prób i tym brzeszczotem spróbuję wyciąć półkole o promieniu 2 cm. Jak widać, dosyć ciężko prowadzi się wyżynarkę w takim przypadku, a zbyt mocne skręcanie powoduje podrzucanie jej stopy. Trudno też uzyskać zadowalający efekt. Drugi z brzeszczotów tego typu to odpowiednik T244D, parametrami zbliżony do poprzednika, posiada jedynie węższą część roboczą, przez co możemy nim dokonywać szybkiego cięcia pokrzywych.
Pod względem jakości krawędzi ciętego materiału wypada podobnie jak wcześniejszy model, jedynie ciut lepiej radzi sobie przy cięciu po łukach, o ile nie mają one zbyt małego promienia. Ostatni, najdłuższy z tej grupy brzeszczot to odpowiednik T744D. Poza wymiarami nie odbiega od swoich poprzedników. Tak pod względem parametrów technicznych, jak i w praktyce pod względem jakości i szybkości cięcia. Jednak ze względu na długość można pozwolić sobie na wykorzystanie do maksimum zakresu cięcia niektórych wyżynarek, jak na przykład w przypadku widocznej tutaj bezprzewodowej DD7060. Druga grupa brzeszczotów to odpowiedniki serii T101, które posiadają zęby szlifowane stożkowo. W tym przypadku możemy spodziewać się ciut wolniejszego cięcia w porównaniu z poprzednikami, za to powinna być zauważalna poprawa jakości linii cięcia. Mamy tutaj jeden brzeszczot do cięcia po krzywych oraz 4 brzeszczoty o bardzo zbliżonych charakterystykach do cięcia po prostej. 2 z nich wykonane są ze stali wysokowęglowej, a 2 są bimetaliczne. Dzięki temu nadają się one do cięcia twardszych materiałów drewnianych. W każdej parze występuje po jednym brzeszczocie z zębami skierowanymi klasycznie, to jest ku mocowaniu, i jednym brzeszczocie z odwróconym kierunkiem zębów. Jednak we wszystkich 4 przypadkach geometria zębów jest praktycznie identyczna. Pierwszy z brzeszczotów to odpowiednik T101AO, czyli idealny osprzęt do wycinania bardzo ciasnych łuków w sklejce lub drewnie. TPI równe 18 sprawia, że możemy spodziewać się bardzo czystej linii cięcia i nawet w przypadku powierzchni laminowanych nie powinny pojawiać się tutaj mocne wyrwania. Jednak ponieważ jest to brzeszczot krótki, to można nim ciąć materiały o maksymalnych grubościach do 15 mm. Jednak niewielka szerokość sprawia, że trudniej tym brzeszczotem wykonywać idealnie prostopadłe cięcia. Niemniej jednak we wszystkich próbach widać, jak łatwo się prowadzi wyżynarkę, jak ciasne krzywe można ciąć i jak czysta pozostaje linia cięcia.
Drugi z brzeszczotów to odpowiednik T101B. Ma już regularną szerokość i ciut niższe TPI. Producent zaleca cięcie z wykorzystaniem tego brzeszczotu materiałów o grubości do 30 mm. Oprócz oczywistych zastosowań, takich jak cięcie miękkiego drewna czy płyt wiórowych, warto zwrócić uwagę na możliwość cięcia tworzyw sztucznych czy żywicy epoksydowej. Jak widać, cięcie nim pozostawia dobrej jakości krawędzie, choć pojawia się ciut więcej wyrwań niż w przypadku bezpośredniego poprzednika. Trzeci brzeszczot jest bliźniaczo podobny do wcześniejszego. Jedyna różnica polega na tym, że ma zęby skierowane ku dołowi, a zatem odpowiada T101BR. Z jednej strony powoduje to, że ewentualne wyrwania nie będą pojawiać się na powierzchni wierzchniej obrabianego materiału. Jednak uwidocznią się one na spodzie ciętego materiału. Trzeba też pamiętać, że w takim przypadku siły skrawania mają przeciwny zwrot niż w przypadku cięcia klasycznym brzeszczotem, co może sprawiać ciut większą trudność w operowaniu wyżynarką. Czwarty brzeszczot od trzeciego różni się tylko materiałem wykonania. Jest bimetaliczny, co oznacza, że same zęby wykonane są ze stali szybko tnącej, co wydłuża żywotność brzeszczotów w przypadku cięcia twardych materiałów. Ten model odpowiada typowi T101BRF. Podobnie jak poprzednik ma zęby skierowane ku dołowi, dzięki czemu szczególnie poleca się go np. przy cięciu blatów, gdy chcemy, aby linie cięcia na powierzchni, po której prowadzimy wyżynarkę, pozostawały czyste. W takim przypadku producent dopuszcza cięcie materiałów o grubości nawet do 45 mm. W przypadku cięcia nowymi brzeszczotami trudno zauważyć jakościową i szybkościową różnicę między wersjami wykonanymi ze stali wysokowęglowej a bimetalicznymi. Jednak możemy się spodziewać, że w przypadku dłuższego cięcia twardych materiałów te pierwsze szybciej się stępią lub zniszczą.
Piąty brzeszczot z tej grupy to odpowiednik T101BF, zatem podobny do drugiego spośród omawianych brzeszczotów w tej serii. Różni się jedynie materiałem wykonania. Jest bimetaliczny, a zęby ma ustawione klasycznie. Poza tym pozostałe parametry są analogiczne jak w przypadku poprzedników. Ten brzeszczot zdecydowanie należy wybrać w przypadku chęci cięcia twardego drewna. Ostatnia grupa to brzeszczoty z zębami frezowanymi. Te zwykle zaleca się do cięcia sklejki czy płyt wiórowych lub pilśniowych. Pierwszy z pary to odpowiednik T111C. Wykonany ze stali wysokowęglowej, brzeszczot o długości 100 mm pozwala na cięcie materiałów o grubości do 50 mm. Zęby frezowane rozwarte, rozstawione co około 3 mm pozwalają na szybkie, ale i bardzo zgrubne cięcie materiałów. Ten brzeszczot pod względem wyrwań materiału wypada chyba najgorzej, ale tak jak zaznaczyłem i na co wskazuje producent, służy on do szybkiego i zgrubnego rozcinania materiału. Z kolei ostatni z brzeszczotów to odpowiednik T119BO. Brzeszczot o długości 75 mm pozwala na cięcie na głębokość do kilkunastu milimetrów.
Zęby frezowane faliste pozwalają na ładniejszą linię cięcia niż frezowane rozwarte, co w połączeniu z TPI równym 12 pozwala na uzyskiwanie ładnej linii cięcia, nawet w przypadku ciasnych łuków. Chociaż jakość cięcia nie jest tak dobra jak w przypadku brzeszczotu 08 T016. Jak widać, praktyka potwierdziła wpływ poszczególnych cech brzeszczotów na szybkość i jakość cięcia. Chociaż trudno mi było jakoś obiektywnie zmierzyć, o ile szybciej tnie się brzeszczotami pierwszej grupy od brzeszczotów drugiej grupy, to moje szacunki wskazywały na przyspieszenie pracy o około 10 do 20%. Proszę jednak traktować je z dużą ostrożnością. I na koniec pozostawiam zbiorczą prezentację wyników cięcia wszystkimi brzeszczotami, tak aby każdy mógł sobie odpowiedzieć, które ostrze będzie odpowiednie dla jego potrzeb, ale także aby każdy mógł ocenić, jak spisuje się nowy osprzęt marki Dedra.